Panie Macieju, oddaję głos. Witam serdecznie. Zanim ja zacznę, to poproszę na scenę kolegę Karola, który jest naszym koordynatorem tej grupy roboczej w ramach współpracy z DAFA i opowie parę słów na temat samych wytycznych, po co powstały i dlaczego. Bardzo dziękuję, Maćku. Myślałem, że poradzisz sobie, ale chętnie Ci pomogę. Dzisiejsze wydarzenie dedykujemy promocji, wprowadzeniu w wytyczne Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad, które dotyka obszaru dotąd, powiedzmy, nieznanego zarówno dla instalatorów, jak i dla dekarzy, czyli wykonawców dachów. Celem wytycznych było przekazanie wiedzy, która pomoże w sposób bezpieczny budować instalacje na dachach płaskich. Mówimy, że to jest bezpieczny sposób, dlatego że musimy pamiętać, że dach jest najważniejszy, jeżeli chodzi o poprawne funkcjonowanie obiektu. Jest dużo ważniejszy niż sama instalacja. Także zależeć powinno wszystkim na tym, aby ten dach przez okres eksploatacji takiej instalacji dachowej pozostawał w nienagannym stanie. Dzisiaj poruszymy parę tematów, poruszymy parę wątków omawianych szerzej w wytycznych, a teraz przekazuję mikrofon Maćkowi, który sobie tutaj... Ja ze swojej strony chciałbym Państwu opowiedzieć o konstrukcjach montażowych, o ich rodzajach, o ich doborze i... O, jest, dobra. Da się to powiększyć na cały ekran, czy nie bardzo? A, nic, okej. Ja może przesunę tam, wtedy będzie lepiej wyglądało, nie będę zasłaniał Państwu. No, o. Mówiąc tak, od podstaw na dach, żeby położyć panele fotowoltaiczne, musimy wprowadzić jakąś konstrukcję. Konstrukcja jest to element, który łączy nam na stałe panele fotowoltaiczne z dachem. Ze względu na rodzaj posadowienia tej konstrukcji czy zamocowania na dachu możemy rozróżnić dwa główne sposoby tego zamocowania. Mechaniczny bądź balastowy. Pokrótce powiemy sobie o systemach zarówno balastowych, jak i tych mocowanych mechanicznie. Ale zanim do tego dojdziemy, musimy się zastanowić, jakim siłom przeciwstawić się musi taka konstrukcja, co ona musi spełnić, żeby nam te panele, ta cała nasza instalacja z dachu nie spadła. Przede wszystkim musi przeciwstawiać się siłom natury, tak? Czyli wiatr, śnieg, to co nam ten dach atakuje, to co nam będzie atakowało naszą konstrukcję. Żeby to prawidłowo określić, musimy znać oczywiście gabaryt naszego budynku, jego wysokość, lokalizację na podstawie norm, dobrać odpowiednie parametry i przeprowadzić wszystkie niezbędne obliczenia. Żeby nie spotkała nas potem taka przykra niespodzianka, tak? Rzeczy się zdarzają, z naturą człowiek nie wygra, natomiast możemy sprawić wiele rzeczy, żeby zapobiegać takim sytuacjom i sprawić, żeby ta nasza konstrukcja, nasza instalacja na dachu była bezpieczna i działała przez cały okres, na jaki została zaplanowana. A żeby to zrobić dobrze, trzeba porządnie się przyłożyć do zrobienia projektu, do doboru odpowiedniej konstrukcji, do wyboru odpowiedniego sposobu mocowania. Tak jak na przykład przy systemach balastowych bardzo ważne jest dobranie odpowiedniego balastu, jego rozmieszczenie na elementach konstrukcji na samym dachu. Każdy producent konstrukcji montażowych, balastowych określa, w jaki sposób i gdzie ten balast należy umieścić, natomiast rolą projektanta jest przeliczyć, gdzie faktycznie ten balast powinien się znaleźć i w jakiej masie. Żeby to wszystko zrobić prawidłowo, musimy również poznać współczynnik tarcia, jaki na tym dachu funkcjonuje. Jest on niezbędny do tego, żeby prawidłowo przeliczyć potrzebny balast. Badanie współczynnika tarcia jest bardzo proste. Wystarczy mieć odpowiednie wyposażenie, masa, odpowiedniej wadze, przepraszam. Przykładamy siłę i z prostego wzoru wyliczamy współczynnik tarcia, który potem przyjmujemy do obliczeń rzeczywistych tego balastu, jaki potrzebujemy umieścić na naszej konstrukcji. Ja mówię, sprawa bardzo prosta, a potem w finale dostajemy, jest? Nie. Oj, coś tu się poprzełączało. Przepraszam najmocniej. Powstaje nam mapa rozłożenia tego balastu na samym dachu, na samej konstrukcji w kilogramach pod odpowiednimi modułami. Konstrukcje balastowe ze względu na swój kształt mogą się rozróżniać na takie z długą szyną, z szyną w odcinkach, z szeroką, wąską,
punktowymi miejscami podparcia, ciągłymi miejscami podparcia, to wszystko ma wpływ na to, jak ta konstrukcja potem będzie nam z dachem współpracować. Im większa termoizolacja na dachu, im ten dach jest bardziej podatny na ugięcie, tym te rozłożenie balastu samej konstrukcji, masy tego systemu, który kładziemy na dach, powinno być jak największej powierzchni. Taka logika, że tak powiem, za tym działaniem. Każdy system balastowy natomiast składa się z kilku takich samych elementów. Obojętnie jaki by to nie był producent, zawsze będziemy mieli szyny nośne, zawsze mamy podpory modułów, które ustawiają nam moduł pod odpowiednim kątem, mamy klemy mocujące, mamy miejsce rozłożenia balastu, mamy podkładki separujące naszą konstrukcję od hydroizolacji, żeby nie doszło do ewentualnych uszkodzeń, przerwania ciągłości tej hydroizolacji i tym podobnych rzeczy. W zależności od tego, czy jest to układ południowy, czy wschód-zachód, czy powiedzmy skrajne moduły, występują jeszcze różnego rodzaju wiatrownice, czy deflektory, które pozwalają nam rozproszyć siłę wiatru, tak żeby jak najmniejsze obciążenie było przenoszone poprzez moduły na konstrukcję, a potem na resztę dachu. Z konstrukcji mocowanych mechanicznie, z samej nazwy wynika, że musimy ją połączyć mechanicznie z konstrukcją dachu. Najczęściej wykonuje się to za pomocą specjalnych łączników, łączymy się do warstwy wierzchniej bądź do podkonstrukcji samego dachu. Również w tym przypadku rozmieszczenie tych łączników, ich ilość jest, czy musi zostać policzona, tak? Wiemy, jakie parametry nośności ma dach, wiemy, jakie siły będą oddziaływać na naszą konstrukcję, w związku z tym musimy policzyć odpowiednią ilość i rozmieszczenie łączników na dachu. Konstrukcje łączone mechanicznie, jest taka specjalna grupa tych konstrukcji, są konstrukcje jak popularnie zwane zgrzewane, gdzie element łączący z dachem jest przygrzewany do warstwy hydroizolacji. Sprawa mogłaby się wydawać bardzo prosta, natomiast taka nie jest, bo ta hydroizolacja, której się chcemy przykleić, tak kolokwialnie mówiąc, musi spełnić szereg warunków. Przede wszystkim musi być odpowiednio wykonana, zaprojektowana i przymocowana do tego na dachu, żeby nam ta konstrukcja z niego nie sfrunęła. Te wszystkie elementy, ja to tak pokrótce przedstawiam, my to oczywiście szerzej rozpisaliśmy w naszych wytycznych z konkretnymi wytłumaczeniami, dlaczego tak, a nie inaczej powinno to być zrobione, żebyśmy mieli pewność, że ta konstrukcja faktycznie przetrwa na tym dachu cały czas użytkowania. Jedna rzecz, o której się bardzo często zapomina przy projektowaniu konstrukcji, przy wyborze tej konstrukcji, to jest współpraca z modułami fotowoltaicznymi. Moduły fotowoltaiczne, czy producenci określają w instrukcjach montażu, jak taki panel powinien zostać zamocowany. To znaczy, gdzie mogą występować klemy. Niestety pointer tu nie działa, albo nie ma w ogóle pointera, więc nie jestem w stanie pokazać, ale chodzi o te strzałeczki tam po prawej stronie slajdu, które określają nam, gdzie mogą być zamontowane klemy, w jaki sposób możemy ten moduł przymocować do konstrukcji, tak kolokwialnie mówiąc chwycić. Jest to rzecz bardzo często pomijana przez wykonawców, a potem skutkuje to utratą gwarancji na konstrukcję bądź na moduły, no i tym, że konstrukcja czy cały system nie pracuje tak, żeśmy sobie życzyli, nie produkuje tyle, ile powinien produkować. Ze względu na rozmieszczenie tych miejsc mocowania, producenci określają, jakie parametry wytrzymałościowe ma dany moduł. Tak? Czyli w zależności od tego, gdzie ustawimy tę klemę, gdzie ją zamocujemy, takie lub inne będziemy mieli parametry nośnościowe. Oczywiście każdy producent ma swoje wytyczne, natomiast zawsze możemy się z tym spotkać, że będą one różne w zależności od miejsca mocowania. Również producenci konstrukcji montażowych dokładnie określają, w jakiej odległości od krawędzi naszego modułu te elementy łączące, czyli klemy, mogą się znajdywać, mogą przytrzymywać nam nasz moduł. Jak już wiemy, jaką konstrukcję chcemy zrobić, jak już wiemy, co chcemy tak naprawdę na tym dachu postawić, w jakiej ilości i tak dalej, mamy wykonany projekt, to niestety, ale dobrze wykonany projekt nie jest gwarancją tego, że ten układ będzie prawidłowo wykonany. Bardzo często pomija się aspekt tego, że na taki dach wprowadzamy wiele nowych elementów. Poza konstrukcją, poza modułami, tymi inwerterami, najbardziej popularnymi rzeczami, trzeba pamiętać o tym, że zaburzamy całą komunikację na tym dachu. Tak? Ścieżki komunikacyjne często muszą być na nowo wyznaczone, plany odśnieżania muszą być przeprowadzone, przeprojektowane. Mamy rozdzielnice, mamy trasy kablowe, mamy wiele innych elementów, o których często się zapomina, traktuje się tak trochę po macoszemu, a jakoś to będzie, gdzieś tam się to upchnie. To nie jest tak prosto. Tak? To też musi być zaprojektowane, to musi być uzgodnione z rzeczoznawcą przeciwpożarowym, tak? Musimy pamiętać o wszystkich przejściach ogniowych i tych podobnych rzeczach. To nie jest aż tak proste, jakby się wydawało. Ale jeżeli dobrze podejdziemy do projektu, jeżeli dobrze go zrealizujemy i wybudujemy, to będziemy mieli instalację, która faktycznie przez te 25-30 lat będzie działała bez problemów, bez żadnych dodatkowych interwencji.
Pamiętajmy, zanim przystąpimy do wykonawstwa, że musimy zaprojektować transport, zarówno ten pionowy, jak i poziomem. Musimy przemyśleć, gdzie możemy tymczasowo składować materiały, bo to nie jest tak, że wrzucimy sobie na dach 4 palety z modułami, każda po 600 kg, położymy w jednym miejscu, na drugi dzień przyjdą pracownicy, na te panele są już na podłodze w hali, tak? No bo tak to się może niestety skończyć. Więc te wszystkie elementy musimy przeanalizować, musimy tak zaplanować i tak przeprowadzić, żeby nie naruszyć aktualnego stanu tego dachu, tej hydroizolacji. Do samego podejścia przy montażu musimy przede wszystkim przestrzegać instrukcji montażowej producentów. Każdy producent po to stworzył instrukcję montażu, żebyśmy, czy instalatorzy, wykonawcy, mieli się do czego odnieść i mogli ją wykonać prawidłowo. Największym czy najczęstszym problemem jest traktowanie każdej konstrukcji tak samo i skręcanie automatycznie, a dobra, tak robiłem 10 lat, tak będę robił kolejne 10. Nie. Producenci określają, gdzie ma być, jaki łącznik, z jakim momentem ma być dokręcony, dlaczego tak, a nie inaczej, jak dokonać inspekcji, jak powinny być rozłożone szyny, gdzie są maty separujące, w jakich odległościach i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy również o tym, żeby szyny były wypoziomowane, żeby ta konstrukcja pewnie się podpierała na dachu i mogła w sposób bezpieczny przenosić obciążenia. Wszystko w instrukcjach, jak powiedziałem, jest dokładnie opisane. Tak? Producenci przyłożyli się do tego ze swojej strony, mając szereg sposobów do tego, żeby sprawdzić nawet połączenia, nie wiem, ze śrubkami czy z nakrętkami młotkowymi, czy one są w prawidłowej pozycji, czy nie. To wszystko jesteśmy w stanie zidentyfikować w trakcie prac i tak przeprowadzić tą instalację, żeby była naprawdę zgodna ze sztuką, z przepisami i ze zdrowym takim rozsądkiem. Serdecznie dziękuję. Zapraszam kolejnego prelegenta. Możecie mieć dwóch. Proszę Państwa, teraz powiemy kilka słów na temat dosyć istnego elementu. Maciej wspominał o tym, jak w sposób prawidłowy zaprojektować instalację, natomiast z naszego punktu widzenia osoby, które zajmują się od wielu lat, tytułem wstępu, od wielu lat zajmujemy się hydroizacjami, termoizacjami, czyli układem warstw dachu. To jest z punktu widzenia instalacji fotowoltaicznej baza, fundament. Jeżeli ten fundament jest źle zaprojektowany, czy układamy na starych istniejących dachach, na wadliwym fundamencie, nie mamy możliwości, żeby ta instalacja nam funkcjonowała. Wszyscy Państwo zebraliśmy się tak jak my po to, żeby robić biznes na ogniwach fotowoltaicznych, ale żeby go zrobić, musimy to wykonać w taki sposób, żeby inwestor koniec końców po 2-3 latach instalacji zamontowanej, za które płaci grube pieniądze, nie był zmuszony do remontu dachów. I o tym zaraz chwilkę powiemy. Proszę. Super, dzięki Maćku za to wspaniałe wprowadzenie. Wpływ instalacji fotowoltaicznej na dach płaski. Dach płaski składa się z poszczególnych warstw i od tego należy zacząć, tak? Czyli z czego jest ta baza, jak tu Maćku to nazwałeś. Mamy na początku jakąś konstrukcję. Jeżeli jest to żelbet, to powiedzmy nie ma z tym większego problemu, ale najczęściej mówimy o blasze trapezowej. Blacha trapezowa, która w polskich realiach jest projektowana na 100%, lub blisko 100%, więc tego zapasu na fotowoltaikę, która nie była przewidziana, jest nic albo bardzo mało. Następnie mamy termoizolację, no paroizolacja, powiedzmy pomijalny aspekt w kontekście fotowoltaiki. Mamy termoizolację, która jest bardzo ważnym elementem, o czym za chwilę, i hydroizolację, o których Maciek będzie jako specjalista więcej rozszerzał ten temat. Tutaj chcielibyśmy Wam pokazać, w jaki sposób ta instalacja oddziałuje na dach. Robiliśmy testy na różnego rodzaju przekryciach dachowych i tak jak tutaj możecie zaobserwować nawet na tym filmie, w sytuacji, kiedy chociażby taki parametr jak wytrzymałość na ściskanie termoizolatora nie jest zapewniony, ta konstrukcja będzie ugniatała ten termoizolator, sprawiając, że po prostu będzie miał mniejszą efektywność termiczną. Ponadto mamy sytuację tak jak tam na tym dalszym przypadku, gdzie tak naprawdę konstrukcja dotyka nam już membrany, czyli hydroizolacji i mamy ryzyko uszkodzenia mechanicznego hydroizolacji, ergo możemy pójść dalej w przecieki, w zniszczenie termoizolacji, jeśli jest to na przykład wełna, która ma tendencję do chłonięcia wilgoci. No i po prostu remont dachu, bo to jest realne ryzyko, które może wystąpić przy źle dobranych materiałach. Teraz chwilka z punktu widzenia nośności.
mając taką praktykę projektową kilkuletnią w tych dachach płaskich między innymi, zawsze występują takie elementy obciążeniowe jak warstwy wykończeniowe, które są tymi obciążeniami stałymi, obciążenie od wiatru i obciążenie od śniegu. Tutaj mamy jakiś taki przykład, powiedzmy, który może wystąpić realnie na dowolnym dachu gdzieś w Polsce w drugiej strefie śniegowej, gdzie dokładając do tego fotowoltaikę, czyli jakieś tam powiedzmy 30 kg na metrze kwadratowym, zwiększamy w przypadku tutaj piru, bo akurat na pirze to liczyłem, około 16% obciążenia, które występują na dachu, lub w przypadku wełny, która jest materiałem cięższym, to jest około 13%. Dużo, niedużo. Dużo na pewno, jeżeli mówimy o dachu, który istnieje już od ładnych paru lat i gdzie ktoś nie przewidział tej instalacji fotowoltaicznej, czyli mamy tendencję do układania tej fotowoltaiki gdzie się da z prostej przyczyny, bo to jest oszczędność, to jest realna przyszłość, która nas czeka. No i tutaj, jeżeli tego faktycznie nie było, to pierwszym krokiem, który należy zrobić, to jest sprawdzenie możliwości zastosowania tej fotowoltaiki. Jeżeli my jakby nie zrobimy tego kroku, możemy narazić się na przekroczenie nośności blachy trapezowej i jakby najniższym wymiarem kary będzie jakaś tam, nie wiem, utrata gwarancji na poszczególne warstwy i tak dalej. Gorzej, jeżeli faktycznie przekroczymy tą nośność i dojdzie do jakiejś katastrofy budowlanej, odpukać w niemalowane. Także działa, nie działa? Działa. Te filmy tak troszkę potrzebują czasu. Zatem, z czym się mierzymy? Tutaj mamy przykład przekroczenia takiej nośności. Po pierwsze mamy problem z samym układem, czyli z samą konstrukcją fotowoltaiczną, gdzie jeżeli wrzucimy tych balastów, tak, ile wlezie, że tak powiem kolokwialnie, czyli mamy miejsce, w którym możemy układać te balasty i układamy ich od A do Z po prostu, bo się tyle mieści. Czyli po pierwsze mamy konstrukcję fotowoltaiczną, następnie mamy to ugięcie termoizolatora. Tutaj jak widać nawet ten element, ta przekładka jest wygięta w sposób dość znaczny. No i co to powoduje? Możemy po pierwsze narażamy hydroizolację na jej uszkodzenie, po drugie w takich sytuacjach zaczyna gromadzić nam się tam woda, czyli możemy albo wprowadzić na dach środowisko, które pozwoli rozwijać się pleśniom, grzybom, po prostu jakieś życie zaczyna nam się pojawiać na dachu, co jest nie do końca, czy tam zupełnie niepotrzebne i zupełnie groźne. Dodatkowo w takich miejscach, gdzie te zastoiny wodne powstają, zimą woda, która będzie się tam gromadzić, no bo to nie jest tak, że jak zdejmiemy obciążenie, to ugięcie znika. Ono tam zostaje. Czyli woda będzie tam nam stała i ta woda zimą zamarznie. I teraz, jeżeli będą jakieś przerwy, czy jakieś mikropęknięcia hydroizolacji, realnie sezon po sezonie, czy tam nawet nie, w ramach jednego sezonu w procesie zamarzania, rozmarzania, my będziemy tą hydroizolację niszczyć. I tak, wracając do tych wytycznych, które tutaj dzisiaj promujemy, określiliśmy sobie taką wytrzymałość, tą podstawową, którą znajdziecie w deklaracjach właściwości użytkowych poszczególnych termoizolatorów, czyli CS10, na poziomie 70 kPa jako takie absolutne minimum. To jest naprawdę taka granica zdroworozsądkowa, ale zawsze lepiej troszkę wyżej pójść. W przypadku izolacji twardych, czyli takich jak pianka poliizocjanurowa, to jest 70 kPa w całej grubości termoizolatora. Dla wełny mineralnej mamy tutaj dwie wartości. Wełna na dachach układa się w dwóch warstwach, czyli dołem idzie warstwa, która zapewnia nam lambdę, czyli tą termoizolacyjność i ta wełna jest jakby tym materiałem miękkim, czy tam miększym, mówiąc tylko o wełnie mineralnej. Górna warstwa zapewnia nam tą wytrzymałość na ściskanie i tutaj mamy też te 70 kPa, które pojawia się tylko dla tej górnej warstwy. I to jest, jak sobie tak pomyślimy o tej wytrzymałości na ściskanie, no bo
Po pierwsze musimy odnosić się do parametrów, które da się znaleźć, czyli jak weźmiemy sobie deklarację właściwości użytkowych, wełny, piru, styropianu, jakiegokolwiek termoizolatora, to znajdziemy tą wartość. I teraz co to oznacza? To oznacza, że przy 10% odkształceniu mamy jakąś wytrzymałość, czyli jakieś obciążenie jest w stanie ten termoizolator przenieść. 10% na zdrowy rozsądek to jest bardzo dużo. Niestety to realnie nie odzwierciedla bezpiecznego poziomu, bo nikt nie chce, żeby, nie wiem, z 20 cm termoizolatora 2 cm nam wyparowały. Więc mamy dodatkową wytyczną, która ogranicza nas do tego 2% odkształcenia termoizolacji, bo po prostu już te 2%, wiadomo, ten termoizolator może się ugiąć, ale nie chcemy, żeby było to nadmierne ugięcie, stąd też ta wytyczna 2%. To zdaje się jest twój slajd. Proszę Państwa, teraz kilka słów na temat hydroizolacji. Hydroizolacja na dachach z fotowoltaiki jest pierwszym elementem konstrukcyjnym, to nie jest konstrukcja, pierwszym elementem, który ogniwa fotowoltaiczne czy podkonstrukcja z nią się styka. W wytycznych jest taka informacja i bardzo proszę, żeby Państwo się temu przyjrzeli i takie dachy na dachach w taki sposób podchodzili do tematu, że jeżeli mamy dach, ja przeczytam dokładnie, co tu jest napisane na tym slajdzie, dach, na którym planowany jest montaż instalacji PV, powinien być tak zaprojektowany, aby jego okres użytkowania był co najmniej tak długi, jak okres użytkowania i funkcjonowania instalacji PV. Ma to ogromne znaczenie w tej kwestii, zarówno dobór termoizolacji, jak dobór hydroizolacji. Dlaczego? To jest bardzo proste. Jeżeli Państwo zainstalują na dachu instalację fotowoltaiczną i dojdzie do sytuacji, w której ona zacznie przeciekać, zaczną się problemy, będzie należało wymienić dach. To znaczy, że trzeba ściągnąć całą instalację fotowoltaiczną, położyć na nowo elementy konstrukcji dachu, uszczelnić go. Jeżeli jeszcze dojdzie tylko do zniszczenia samej hydroizolacji, termoizolacja jest dobrej jakości, to możemy być w takiej sytuacji, że możemy sobie poradzić jeszcze płynnymi membranami. One mogą sobie poradzić pod konstrukcją, ale tak naprawdę te koszty, które są liczone, tak jak tutaj podaje jeden z producentów, cena instalacji 100 euro za metr kwadratowy są bardzo, bardzo wysokie. Jaki jest koszt? Musimy o samej hydroizolacji. Dokładnie taki sam system membrany PVC czy membrany FPO i najniższe rozwiązanie, jakie może być na rynku. I jaki jest koszt? 6 euro to jest naprawdę kwota zawyżona. Jeżeli damy dobrej jakości, czyli grubszą membranę z PVC czy z FPO, różnica jest 2 euro, co oznacza, że oszczędzamy 2% inwestycji. To jest koszt, który bardzo często inwestorzy nie chcą wydawać, nie chcą firmy instalacyjne wydawać, ale to nie jest koszt, to jest inwestycja tak naprawdę w trwałość tego całego układu. Jeżeli Państwo mnie zapytali, ja też się zapytam kolegów, jaka jest opinia, jaka jest skala źle wykonanych dachów, czyli na niewłaściwe dachy wchodzą firmy instalacyjne. Jeśli chodzi o nowe obiekty, nie będę mówił, ale przy starych to jest rzędu 80% dachów się kompletnie nie nadaje do tego, żeby instalację fotowoltaiczną na tym położyć. Nie wiem, czy Państwo mają sprawę jako instalatorzy, że tak właśnie jest. Przy dachu remontowanym, o tym mówimy, dachy powinny być dostosowane w dokładnie taki sam sposób, bo czy to jest dach nowy, czy stary, on 15 lat musi wytrzymać, żeby nie dochodziło do tych remontów. Policzmy, jakie tutaj potencjalnie koszty były, zakładając, że ten koszt za metr kwadratowy jest około 100 euro. Ta sama cena membrany, różnica w granicach 2 euro, ale tutaj może być konieczność i takim prostym elementem, który często wystarcza, jest położenie albo twardej termoizolacji, na przykład z piru, jakieś w granicach 5 cm, ewentualnie są w tej chwili coraz bardziej popularne na rynku płyty coverboard, to jest angielska nazwa, ze Stanów Zjednoczonych przyszła ta technologia, firmy płyty gipsowe czy cementowe, które położone na hydroizolacji tej pierwszej, przykryte hydroizolacją, są w stanie nam tutaj sobie z tym tematem poradzić. Pamiętamy, że jeżeli położymy izolację termiczną, to nie dość, że mamy ją zwiększenie twardości podłoża, co z punktu widzenia hydroizolacji jest bardzo istotne, ale też podniesienie w obiekcie komfortu cieplnego, co też jest bardzo ważnym elementem. Kolega Maciej tutaj definiował, na czym polegają systemy balastowe, mechaniczne, zgrzewane. Ja się skoncentruję w tym punkcie tylko na takich podstawowych punktach, jakie one mają wpływ na hydroizolację. W wypadku systemów balastowych one są lubiane przez dostawców hydroizolacji z jednego powodu, dlatego że one nie ingerują przez hydroizolację. Nie ma punktów przybycia, jest bardzo niewiele.
położenie na takim dachu tego typu rozwiązania jest bardzo korzystne, ale pamiętamy o kilku bardzo ważnych elementach. Pierwsze to to, że jest to duże dociążenie, więc ryzyko występowania zastoi wody, wygniecenia jest zdecydowanie większe. Drugi bardzo ważny element to jest to, że one mimo tego, że są w sposób prawidłowy dociążone, po pierwsze muszą być zaprojektowane, o czym Maciej mówił, w sposób prawidłowy, ale jeżeli mimo tego, że są dociążone, istnieje ryzyko ich przesuwania w trakcie pracy. Taki dach to są żagle, które są poddawane setkom tysięcy cykli uderzeń i przy większych wiatrach istnieje możliwość ich przesuwu. Dlaczego trzeba naprawdę to dobrze zaprojektować? Tu jest pokazany przykład dachu biosolarnego, tu oczywiście dodatkowe wytyczne, które są dla tego typu dachów i one są opisane w wytycznych DAFA. Mówią o tym, jak należy się zachować, żeby ta roślinność była w odpowiedni sposób chroniona, żeby miała możliwość dochodzić do wegetacji. Tu jest przykład dachu balastowego. Jak widać tutaj, o ile balast wytrzymał, to elementy podkonstrukcji były źle zrobione. Muszę powiedzieć, że tych zdjęć tego typu na spotkaniach DAFy przed konferencjami przyrzucaliśmy się. Mamy setki naprawdę zdjęć tragicznie wykonanych dachów, dlatego bardzo Państwa uczulam na to, żeby, jeżeli są tu wśród gości tej konferencji inwestorzy, żeby na to bardzo zwracać uwagę. To jest przykład oczywiście złego balastowania, jak również niewłaściwego umieszczenia instalacji fotowoltaicznej. Wytyczne podają, że ten odległość od strefy brzegowej powinna być minimum 1,5 do 2,5 metrów, w zależności od pewnych elementów. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły. Kolejne przykłady niewłaściwych rozwiązań. Teraz przejdziemy do mocowania mechanicznego, jeśli dobrze pamiętam ten slajd. Czyli co tu jest? Za daleko. Przepraszam, chyba tutaj troszkę się zapędziłem. Więc powiem z pamięci, przy instalacjach i mocowaniu mechanicznym, o ile samo mocowanie do podkonstrukcji jest bardzo wygodne i bardzo łatwo to policzyć, to pamiętamy, że jest niezliczona ilość przejść przez dach. Ja nie wiem, czy to nie jest slajd, który ty omawiałeś, Michał, tak? Nie, tutaj widzimy efekt tunelowania, czyli w sytuacji, kiedy nie mamy attyki na budynku i mamy jest możliwość, że ten wiatr podrywa nam membranę, to w przypadku, kiedy mamy tą instalację balastową, zwłaszcza gdy jest źle dobrana, jest realne ryzyko, że albo ta cała instalacja zacznie nam się przemieszczać po dachu wskutek tych drgań, które doświadcza hydroizolacja, lub nawet uszkodzenia membrany, co zdaje się będzie na filmiku numer 2, którego jednak nie mamy. Proszę mi wierzyć na słowo, jeżeli ta Ale może się jeszcze hydroizolacja... My czujemy podobną ekscytację jak Państwo przy tej prezentacji, bo też ją widzimy praktycznie pierwszy raz, bo pewne elementy były tutaj gdzieś troszkę poza naszą kontrolą, ale nie wszystko chodzi, tak. nie chodzi o to, żeby zdradzać co od kuchni, tak? Tutaj pokazujemy materiał oczywiście gotowy, w pełni przygotowany i ten efekt tunelowania jest o tyle groźny, że znowu możemy narazić się na uszkodzenie hydroizolacji, znowu przeciek, jakieś wnikanie wilgoci do wewnątrz przegrody, jakim jest przekrycie dachu i uszkodzenie chociażby materiału izolacyjnego. Zwłaszcza w takiej klimacie, który mamy, kiedy mamy dużo przejść przez zero, kiedy faktycznie ta wilgoć, która znajduje się gdziekolwiek w budynku, na dachu, w ścianie, gdziekolwiek, ona może wyrządzić realne szkody i tutaj pchamy się już w naprawę lub wymiany bardzo kosztowne. Nikomu na tym nie zależy, a teraz Maćku możesz iść dalej. Dobrze, czyli cofamy się teraz do mocowania mechanicznego. To jest przykłady jednych z systemów tego mocowania mechanicznego. Jak już wspomniałem minutkę wcześniej, tutaj najbardziej istotna jest jedna rzecz, jeżeli przebijamy, perforujemy membranę, hydroizolację z PVC, FPO, EPDM-u czy papy, bardzo istotny jest element, w jaki sposób uszczelnić te przejścia, które jest bardzo na dachu, żeby tu nie dochodziło do wycieków. To jest bardzo istotny element. Tu zdecydowanie zachęcam do stosowania sprawdzonych firm, takie, które funkcjonują na rynku, które posiadają odpowiednie atesty, do tego posiadają deklaracje właściwości użytkowych. Cały system jest budowany w taki sposób, że my nie możemy sobie pozwolić na to, że kupujemy przykładkę od jednej firmy, śrubę od innej. Myślę, że więcej na temat tych kwestii dopuszczeniowych opowie za chwilkę Karol w swojej prezentacji. To są przykłady systemów. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie podajemy nazw producentów, są to systemy
które zostały dostarczone w ramach pracy nad tymi wytycznymi do DAFy i kilka kolejnych elementów. Tam jak widać po prawej stronie system mocowania dla papy i kolejne systemy. To jest już element niewłaściwy, widać, że tu jest dłubanina, jakiś element kątownik, który jest przymocowany w sposób niewłaściwy. Jedyna uszczelka, która tu się pokazuje, to jest jakaś podkładka z EPDM-u. To jest coś, co będzie na 100% ciekło. Ostatni z systemów, o których omawiamy, to są systemy zgrzewane. Tutaj intencja jest taka, że na różnego rodzaju sposoby do głównej hydroizolacji przygrzewamy się elementami. Jest to dosyć ciekawy system, bo zmniejsza, redukuje obciążenia, a z drugiej strony jest mocowanie tych perforacji jest mniej. Natomiast ze względów czysto obliczeniowych to jest element, który stwarza dużo większe problemy i tutaj też należy się zdecydowanie kierować i kontaktować z producentami, które mają duże doświadczenie w tym zakresie, bo oni są odpowiedzialni tak naprawdę za to obliczenie. Kolejne slajdy. Bardzo istotnym elementem, do którego tutaj zawsze zachęcam przy doborze, to jest to, żeby ten element, który jest przygrzewany, jak najmniejsze ryzyko przesuwania tego całego panelu, bo każdy ten ruch powoduje z czasem kłopoty. Kolejne slajdy. Są też systemy hybrydowe, czyli łączące mocowanie mechaniczne z balastowym czy z przygrzewanymi. Jeżeli dach jest prawidłowo zaprojektowany, oddajemy dach w ręce doświadczonego projektanta, on w sposób prawidłowy dobierze nam właściwie ten system i przepraszam, wpuszczanie na dachu firmy instalatorskiej, która mówiła, że wykonywała te dachy wiele razy i da sobie z tym radę, jest pewnego rodzaju po prostu nieporozumienie. Oddajcie dachy naprawdę fachowcom, bo jeżeli nie oddacie, to mogą się pojawić tego typu elementy na dachach, bo oprócz tego, że na dachach mocujemy instalację fotowoltaiczną, jest spora ilość przewodów elektrycznych, które przez hydrolizację muszą przejść i należy je wykonać w sposób prawidłowy. To są przykłady tego złego wykonania. Każdy z dostawców, moich kolegów z firmy, z DAFy posiada własne systemy i zdecydowanie zachęcamy do tego, żeby dać odpowiedzialność za dach. Jeżeli konkretna firma dostarcza hydroizolację, ona powinna również tego typu akcesoria dostarczyć. I to są przykłady kolejne z dziesiątki, setek systemów prefabrykowanych elementów, które sobie z tym doskonale radzą. Tu podsumowujemy już tutaj elementy dotyczące przekrycia. Czyli tutaj, Szanowni Państwo, wszystkie elementy przykrycia dachowego, czyli począwszy od konstrukcji, termoizolacji, hydroizolacji powinny być dobrane w sposób właściwy, a w szczególności polecamy i zachęcamy do tego, że jeżeli wchodzimy na istniejące dachy, żeby te dachy poddać ekspertyzie, sprawdzić, czy ich jakość pozwala na to, żeby możemy położyć instalację fotowoltaiczną i on będzie w sposób prawidłowy funkcjonował przez 15 lat. Często zdarzają się takie sytuacje, że dach, który ma 20 lat i należy go wymienić, jego czas życia jest rzędu 2-3 lata, już dawno nie ma gwarancji, są poddawane tego typu obciążeniom. Szansa, że to się nie skończy fiaskiem i dużym problemem jest bardzo, bardzo niewielka. Dziękujemy Państwu. Spodziewaliśmy się spontanicznych braw, dziękujemy za nie. Karol, jasne. Czy są jakieś systemy do mocowania do płyty warstwowej? Tak, temat płyt warstwowych to jest taki trochę mój konik też, jako że jestem fabrycznie z firmy, która płyty produkuje i tutaj jest pewne niedopowiedzenie na rynku, bowiem z perspektywy producenta płyty warstwowej norma, czy tam ENK 14509, która dotyczy typowo płyt warstwowych, nie pozwala nam na przymocowanie do płyty warstwowej czegokolwiek, do okładziny tylko i wyłącznie. Czy to będzie płyta dachowa, czy to będzie płyta ścienna, czy to będzie obciążenie typu duża reklama, baner, fotowoltaika, czy nawet monitoring i okablowanie, które idzie nam po elewacji. Więc czysto teoretycznie nie można przymocować nic. No i teraz dochodzimy do tego aspektu fotowoltaiki na dachu. Na rynku możemy znaleźć rozwiązania albo takie
najprostsze z punktu widzenia zapewnienia właściwej dokumentacji, czyli mamy najczęściej w oparciu o śruby dwugwintowe przejście przez płyty warstwowej do elementu nośnego, jakim jest płatew. I tutaj całość obciążeń z fotowoltaiki, która będzie podatna na wpływ obciążenia wiatrem, będzie przekazywana przez ten łącznik do płatwi, czyli czysto teoretycznie ze statyki na płytę warstwową nie dajemy żadnego dodatkowego obciążenia. Oczywiście teoria sobie, życie sobie, no bo tam ten wpływ jakiś jest i najczęściej jest widoczny poprzez degradację zewnętrznej okładziny, no bo jeżeli mamy łącznik, który ma jakąś swoją długość, czyli mamy jakiś dość duży mimośród działania tej siły, no to ta okładzina będzie ulegać jakiemuś zniszczeniu lokalnemu. Dlatego też bardzo często, czy tam w zasadzie zawsze powinny być stosowane kaloty, które w sposób skuteczny zapewniają szczelność tego połączenia, no bo nie zależy nam na tym, żeby po łączniku nam woda wnikała do wewnątrz budynku. Oprócz tego są na rynku dostępne rozwiązania mocowania tylko do okładziny zewnętrznej, tylko że, no właśnie, jeżeli one posiadają krajową ocenę techniczną, czyli rozwiązanie ponadnormatywne, no bo wychodzimy tutaj poza to, co dopuszcza norma, no to powiedzmy, że jest to rozwiązanie tylko i wyłącznie po stronie dostawcy tego systemu montażowego. Tak? Bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę, co dana krajowa ocena techniczna w ogóle obejmuje, bo też może Pan spotkać na rynku sytuację, gdzie producent dostarcza tego kota, czyli krajową cenę techniczną, na rozwiązanie X, a na dachu montuje rozwiązanie Y. Więc trzeba bardzo wnikliwie czytać to, co jest zapisane w tych dokumentach, żeby przypadkiem potem nie mieć problemu, że jeżeli coś nam się z tą instalacją stanie, znowu nie daj Bóg, wyrwie się z tej okładziny, no to mamy problem. I dostawca płyty warstwowej powie, zrobiliście coś niezgodnego z normą, dzięki. Dostawca instalacji fotowoltaicznej powie, no widocznie instalator źle zrobił, no przecież my mamy wszystkie dokumenty, my jesteśmy kryci. I inwestor zostaje z problemem sam. Najlepszym rozwiązaniem, jakie może być, jeśli chodzi o montaż do okładziny, to jest krajowa ocena techniczna uwzględniająca samą płytę warstwową. Niestety w przypadku płyt dachowych takiego rozwiązania nie ma. Wiem, że kilku producentów, w tym my pracujemy nad czymś takim, żeby do rynku coś takiego móc dostarczyć, ale to jest powiedzmy jeszcze perspektywa przynajmniej paru miesięcy, żeby coś takiego na rynku w ogóle mogło zaistnieć. Czy to wyczerpuje temat, czy jeszcze? Jakie rozwiązanie by Pan polecał? Znaczy, tak jak Czy powiedziałem, montaż do konstrukcji? Raczej tak, tak. zdecydowanie montaż do konstrukcji, bo to jest układ czysty. Tak. Tak, tutaj jeżeli cokolwiek się stanie na dachu, czy będzie nieszczelność, to producent płyt warstwowych nie może powiedzieć, że coś jest niezgodnie. Jeżeli mówimy o rozwiązaniu, które jest dobrane w sposób prawidłowy pod kątem obciążeń od wiatru na dachu, czyli ta ilość tych łączników do fotowoltaiki jest wystarczająca, czyli ten warunek nośności jest spełniony, no to tak na dobrą sprawę inwestor ma pełne prawo do roszczenia sobie jakiegoś odszkodowania czy reklamacji. Tak, rozumiem, tylko że zastanawiam się, bo te płatwie, co Pan powiedział, one są przeważnie w rozstępach około 3 metrów, tak przeważnie, 2,5. Tak, 2,5. No i tak jak to się ma do systemów tych producentów, czy one są wystarczająco długie, żeby się do nich doczepić? Znaczy, wie Pan, jeżeli mamy płatwie w jednym kierunku, one są prostopadłe do kalenicy, równoległe do kalenicy i mamy płytę warstwową, która idzie nam od kalenicy do okapu i ta płyta warstwowa ma garby, bo płyty dachowe zazwyczaj mają garby, chodzi o zapewnienie nośności głównie ze względu na śnieg. I teraz te garby są zazwyczaj w rozstawie tam co 33 cm, bo takim standardem rynkowym jest powiedzmy 4 garby na metrze szerokości płyty. I teraz dzięki temu możemy w sposób świadomy dobrać ilość tych mocowań po długości płatwi, a w drugim kierunku puszczamy elementy montażowe podkonstrukcji PV, która znowu większe znaczenie będzie miał ten profil, który sobie położymy na tej płycie dachowej, i żeby on miał spełnioną nośność, ale to znowu będzie wynikało z krajowej oceny technicznej tego rozwiązania lub no, po prostu z dokumentacji, nazwijmy to, tak, z dokumentacji podkonstrukcji PV, czyli na jakim rozstawie możemy taki profil puścić.
Rozumiem, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Może z pytaniami, poczekamy z pytaniami na sam koniec, bo troszeczkę czasu nam pewnie zostanie. Ja w tej chwili Cię przeproszę, Michale. Czuję się przeproszony. Tak jak wspomniałem, idzie nam dosyć sprawnie, więc zostanie troszeczkę czasu. Myślę, że na koniec będziemy mogli wykorzystać ten czas odpowiadając na pytania. Ja chciałbym przejść do swojej części prezentacji. Koledzy tutaj bardzo, myślę, obszernie powiedzieli o samych instalacjach, jak i o układzie dachowym. Ja chciałbym podejść troszeczkę od innej strony, powiedzmy od fundamentu, czyli od dokumentacji. Jeżeli mówimy o dokumentacji, to powinniśmy zacząć tak naprawdę od wykonania prawidłowego projektu, o czym koledzy już wspominali. Dzisiaj mamy taką sytuację troszeczkę niejasną, dlatego że pozwolenia na budowę dużych instalacji wydawane są na podstawie projektu budowlanego, ale jest to projekt branży elektrycznej, w którym najczęściej pojawia się przykład jakiegoś sposobu mocowania, natomiast nie zawiera on najczęściej żadnych informacji o obciążeniach. Dlatego ja chciałbym powiedzieć o tym projekcie mocowania. Jeżeli mówimy o projekcie mocowania instalacji, to projekt składa się, tak jak tutaj mamy, ze zbioru danych, powiedzmy danych wsadowych, na podstawie których robimy obliczania i te obliczenia prowadzą nas do planu mocowania. Plan mocowania to jest nic innego niż określenie ilości zamocowań czy masy balastu oraz ich konkretnego rozmieszczenia na instalacji w taki sposób, aby zapewnić instalacji brak możliwości przemieszczania się, czyli de facto nasze bezpieczeństwo. Jeżeli nie przyłożymy się na tym etapie do poprawnego zaprojektowania, możemy mieć dosyć nieprzyjemne efekty w postaci latających instalacji. Tutaj akurat na prezentowanych zdjęciach to jest bardzo ciekawa historia, bo ta instalacja z tego dachu spadała dwukrotnie. Przy pierwszym mocniejszym powiewie wiatru moduły poleciały na zachód, wpadając na słup wysokiego napięcia, spadając obok stróża, który przechodził pod halą. Instalacja znajduje się na 16 metrach wysokości. Parę dni później powiało w drugą stronę, moduły wylądowały u sąsiadów, wjeżdżając pod samochody, dosłownie. Całe szczęście, że akurat nie w czasie, kiedy ludzie z nich wysiadali. Mamy tutaj, dlaczego powiedziałem, że to jest ciekawy przykład. Te moduły w dalszym ciągu na tym dachu były. Prawnicy inwestora doradzili mu, żeby wezwał instalatora, który miał zabezpieczyć instalację. Tutaj tego nie widać, ta instalacja jest zabezpieczona w taki sposób, że te bloczki betonowe są dodatkowo do konstrukcji przypięte trytytkami. Prawnicy zalecili zostawić tę instalację z tego względu, że ubezpieczyciel zastanawiał się, w jaki sposób rozwiązać problem. I tutaj powiem tylko, że ten sam ubezpieczyciel ubezpieczał właściciela obiektu i instalatora, więc mieli taki drobny zgrzyt wewnętrzny. Natomiast sam inwestor został z problemem trochę większym niż przecieki na dachu, czy mniejsza efektywność instalacji, czy w ogóle odłączona instalacja, bo gdyby ta instalacja spadła trzeci raz, mogłaby uszkodzić w najlepszym wypadku samochód, w gorszym wypadku mogłaby po prostu kogoś zabić. I w tym momencie odpowiedzialność jest troszeczkę inna niż straty finansowe, bo inwestor odpowiada karnie też za swój obiekt. Ale przechodząc dalej. Jeżeli mówimy o projekcie mocowania, to bardzo ważne jest, żeby w tym projekcie były ujęte takie podstawowe rzeczy. Musimy mieć konkretny adres obiektu. Projekty wykonujemy dla danej instalacji, dla danego obiektu przy danych warunkach. Stąd też mamy wymiary obiektu, określone strefy wiatrowe czy śniegowe zgodnie z Eurokodem 1. Mamy plan instalacji, bo jeżeli chcemy
mieć projekt zrobiony dla konkretnej instalacji, to musimy już wcześniej sobie to wszystko rozplanować i według tego planu wykonywać obliczenia. Musimy mieć tak, że już dobrane moduły, no, różnią się wielkością, wagą, oraz system montażowy. Z tych danych jesteśmy w stanie przeliczyć obciążenia, które działają na instalacji i które są później przekazywane na powierzchnię dachu. Możemy przygotować plan mocowania, jak również określić siłę i charakter oddziaływań na warstwy dachu. Co nam daje projekt mocowania poza tym? Wiemy, czy możemy w ogóle wykonać taką instalację, to o czym wcześniej koledzy wspomnieli. Nie mówimy tylko i wyłącznie o nośności dachu. Mamy wszystkie warstwy dachu, które też powinny być odporne na to oddziaływanie instalacji, gdyż tak jak na samym wstępie też wspomniałem, najważniejsze dla nas jest poprawne funkcjonowanie dachu. I tutaj to jest coś niezaprzeczalnego. Instalacji może na dachu nie być, ale dach musi być i musi być sprawny. Mamy możliwość wprowadzania zmian. Jeżeli zobaczymy, że kalkulacje wychodzą nam niekorzystnie, że w danych strefach mamy przekroczone nośności, możemy tę instalację przesuwać, modyfikować w taki sposób, aby dojść do tego planu, który będzie dla nas najbardziej korzystny i bezpieczny. Zawsze możemy też wykonać sprawdzenie. Mamy plan, który jest generalnie ze zbiorem różnych wartości, które w każdym momencie, na każdym etapie jesteśmy w stanie sprawdzić i zweryfikować, czy takie obliczenia zostały wykonane prawidłowo. I ostatni punkt, dla mnie bardzo ciekawy, myślę, że dla Państwa również. Mamy możliwość weryfikacji, czy instalacja została wykonana prawidłowo. Bez takiego planu postawimy się w roli inwestora. Wchodzimy na dach, odbieramy instalację, na podstawie czego stwierdzimy, że ta instalacja została zrobiona prawidłowo. Jeżeli nie mamy planu mocowania i rozmieszczenia tej instalacji, nie mamy takiej możliwości, czyli inwestor bez takiego planu mocowania nie powinien mieć możliwości odebrania instalacji. Jeżeli zastanawiamy się, czy wykonanie projektu mocowania takiej instalacji jest potrzebny, to mogę Państwa od razu odesłać do prawa budowlanego, które jasno określa, że wszystkie elementy budynku, również cały budynek oczywiście, powinien być odpowiednio zaprojektowany, tak aby przez określony czas pełnić wszystkie swoje funkcje. Czyli jeżeli wiemy, że na wszystkie elementy zewnętrzne mamy różnego rodzaju oddziaływania, bez takiego planu, bez projektu nie możemy tego dokonać. Żeby zrobić projekt mocowania instalacji, potrzebujemy czegoś jeszcze. Potrzebujemy produktów. I teraz troszeczkę teorii. Mówimy tutaj o wyrobach budowlanych. Więc wyrobem budowlanym jest wyrób lub zestaw wyrobu, który spełnia kryteria. Został wprowadzony do trwałego wbudowania w obiektach. Jego właściwości użytkowe wpływają na właściwości obiektu. Tutaj mamy taką ładną tabelkę w rozporządzeniu, nie będę już tutaj cytował. Generalnie chodzi o to, że na wyrób budowlany są narzucone pewne zobowiązania. I tylko jeżeli mówimy o instalacjach, jeżeli mówimy o instalacjach, mówimy również o wyrobach budowlanych, chociażby konstrukcja fotowoltaiczna, czyli de facto podkonstrukcja, też jest wyrobem budowlanym. Chwilę tutaj chciałbym się skupić na zestawie, bo to jest taki temat, który mnie dzisiaj bardzo często nurtuje, przeglądając dokumentację producentów. I tutaj skupię się na zestawie. Żeby łatwo wytłumaczyć, czym jest zestaw, to akurat z branży dekarskiej przykład. Zestaw to są minimum 2 elementy, które muszą zostać połączone
i w tym połączeniu one funkcjonują, mają swoje cechy, dzięki którym możemy wykonać chociażby prawidłowy montaż. I teraz tutaj na przykładzie mamy tuleję tworzywową i wkręt. Razem daje nam to łącznik teleskopowy, którym mocujemy hydroizolację na dachach, zwłaszcza z miękką termoizolacją. Jeżeli mówimy o tym zestawie, gdybyśmy chcieli, jeżeli wprowadzamy taki zestaw do obrotu, to on funkcjonuje jako łącznik teleskopowy. On nie funkcjonuje jako tuleja i osobno wkręt. One są połączone. Dlaczego? Dlatego, że sama tuleja, gdybyśmy z tego zestawu ją wyciągnęli, nie ma żadnych wartości dla tulei określonych, bo nawet ciężko określić jakąkolwiek funkcjonalność dla samej tulei. Za chwilę powiem, dlaczego to jest takie ważne. Producent, wypuszczając na rynek wyroby budowlane, jest także zobowiązany umożliwić ich identyfikację. Czyli wszystkie elementy, jeżeli robimy badania na zestawy, wszystkie elementy muszą zostać przebadane, ale również my jako odbiorcy musimy wiedzieć, jakie to są elementy. Dlaczego? Tutaj taki przykład z oceny technicznej niemieckiej, gdzie mamy po lewej stronie parę takich podpór mocowanych w szynie za pomocą śruby. Wszystkie te elementy są dokładnie opisane. Jest ich opisany rozmiar, gatunek stali, najczęściej też jest producent. I dla tych zestawów wykonywane są badania. Po prawej stronie w tabelce mamy pokazane wyniki badań, co to nośności na ścinanie i wyrywanie takich podpór. I teraz wyobraźmy sobie, że dostajemy dokumentację od producenta, który dostarcza nam zestaw, system mocujący i nie mamy określonych tych wszystkich elementów. Ciężko nam jest stwierdzić, czy to, co dostaliśmy fizycznie na budowę, to jest ten zestaw, który został przebadany, czy któreś elementy zostały zamienione, może przypadkiem coś zostało zamienione, może ktoś zapomniał o jakimś elemencie. Nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Zasady stosowania wyrobów budowlanych zostały też bardzo jasno określone. Ja zachęcam wszystkich, którzy nie chcą czytać ustawy prawa budowlanego, do odwiedzenia strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Tam jest bardzo dużo ciekawych wyjaśnień, interpretacji przepisów. Żeby taki wyrób budowlany można było zastosować, muszą być określone jego właściwości użytkowe. Wyrób budowlany musi być wprowadzony zgodnie z przepisami. Za chwilę te wątki będę bardziej rozwijał. Musi być on stosowany z zamierzonym zastosowaniem. O co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli producent wpuszcza na rynek wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną, w normie zharmonizowanej mamy określone metody badawcze, na podstawie których określamy właściwości użytkowe wyrobu budowlanego. Później te właściwości użytkowe posłużą do poprawnego zaprojektowania. Dodatkowo norma też narzuca nam zastosowanie takiego wyrobu. Więc jeżeli norma nam mówi o, załóżmy, hydroizolacji, no to żadnego innego produktu niż hydroizolacji zgodnie z tą normą nie wprowadzimy do obiegu. I za chwilę troszeczkę bardziej rozwinę ten wątek. Zapewne spotkaliście się, zresztą koledzy przed chwilą też omawiali, zamocowania do hydroizolacji. Klejone, zgrzewane, cokolwiek. Generalnie wygląda to w taki sposób, że jakiś element mamy zamknięty między dwiema warstwami hydroizolacji, do którego mocujemy kolejne elementy, czyli generalnie ten element w hydroizolacji musi nam przenieść pewne obciążenia. Czy one będą prostopadłe, czy równoległe, to już będzie zależało od charakterystyki pracy. Czy to będzie konstrukcja fotowoltaiczna, czy jakieś inne elementy. I teraz, jeżeli podejdziemy od strony dokumentacji, jak to wygląda? Bardzo często spotykamy się z tym, że mamy płytę stalową w hydroizolacji
I deklarację, którą dostajemy od producenta, to jest deklaracja, która wprowadza element konstrukcyjny zgodnie z normą EN 1090, czyli wykonanie konstrukcji stalowych, aluminiowych. I teraz wiemy, że ten element, który jest zamknięty w hydroizolacji, ma przynosić obciążenie, czyli de facto jest zamocowaniem. W normie EN 1090 nie ma żadnych procedur badawczych, żeby móc określić jakiekolwiek właściwości takiego zamocowania, czyli nie jest to zamocowanie na podstawie tej normy oczywiście. Innym sposobem, który też jest dosyć popularny, jest wskazywanie parametrów wytrzymałościowych hydroizolacji i w ten sposób tak jakby przerzucanie tych wartości zamocowania, jego właściwości na wytrzymałość hydroizolacji. Czyli mówiąc prosto, mówimy, że hydroizolacja mocuje nam konstrukcję. I oczywiście znowu w tym przypadku mamy pewien problem, ponieważ norma do wprowadzania hydroizolacji nie określa w żadnym miejscu nie ma takiego badania, które daje nam parametry wytrzymałościowe do zamocowania konstrukcji w hydroizolacji. Co zatem możemy zrobić? Ja od razu mogę powiedzieć, że nie ma takiej normy, która by taki produkt określała. Co prawda jest metoda badawcza dla asekuracji dachowych, gdzie tam są jakieś procedury badawcze, natomiast to jest zupełnie inne zastosowanie i zupełnie inne oddziaływanie na te produkty. Jeżeli nie mamy normy, zawsze możemy wykonać ocenę techniczną. Czyli tutaj mamy warunki, kiedy wykonujemy ocenę techniczną. Generalnie, jeżeli nie mamy normy, bądź jest norma, ale nie jest w stanie nam określić wszystkich właściwości użytkowych, tych, których potrzebujemy, żeby prawidłowo coś zaprojektować, lub jeżeli te metody są niewłaściwe, biorąc pod uwagę sposób, w jaki ten produkt będzie funkcjonował. I tak lekkim podsumowaniem mamy normę zharmonizowaną, mamy ocenę techniczną, to są dwie metody określone w przepisach jako sposób wprowadzania wyrobów budowlanych, a dokładniej oceny ich właściwości. Po ocenie właściwości przychodzimy do zakładowej kontroli produkcji. Często też byłem świadkiem czegoś takiego, że producent dostarczał certyfikat ZKP jako dokument dopuszczający dany wyrób do użytkowania. Ten dokument jest dokumentem tylko i wyłącznie dla producenta, który upoważnia go do tego, żeby wydać deklarację właściwości użytkowych. Dlaczego go upoważnia? Bo wcześniej ktoś z zakładowej kontroli, z jednostki certyfikującej wizytował zakład produkcyjny i określił, że producent posiada wiedzę i możliwości do tego, aby produkować produkty i zapewnić im stałe właściwości. W deklaracji właściwości użytkowych producent bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie właściwości użytkowe, które są w niej określone. Dodatkowo określa zastosowanie wyrobu budowlanego, czyli jeżeli mamy, tak jak już wspomniana hydroizolacja, jak otworzymy deklarację producenta membrany dachowej, będzie tam wykonanie hydroizolacji, tak? Nie będzie tam zamocowania konstrukcji, nie będzie tam fotowoltaiki, tak? Bo po prostu norma tego nie dotyczy. Oraz same właściwości użytkowe, które będą określone w tej deklaracji, będą zgodne z tym, jak planujemy ten wyrób zastosować. Czyli nie możemy, mówiąc prosto, pominąć jakiegoś istotnego parametru, który będzie nam potrzebny, żeby coś zaprojektować, bo posłużymy się normą, która takiego parametru nam nie określa. Wtedy musimy przejść do oceny technicznej.
Jak to wygląda w konsekwencjach? Na samym początku powiedziałem, że dach jest najważniejszy i tutaj, jeżeli ktoś uważa inaczej, to zapraszam po naszych wystąpieniach do dyskusji. Jeżeli chodzi o złe wykonanie takiej instalacji, w pierwszej kolejności możemy uszkodzić konstrukcję nośną przekrycia, możemy uszkodzić termoizolację, możemy uszkodzić hydroizolację. To wszystko, o czym koledzy mówili, jakie to będą miały skutki. Konsekwencje dla instalacji, no to oczywiście możemy uszkodzić elementy instalacji, zresztą też na pierwszych zdjęciach pokazywałem. Może nastąpić gwałtowny spadek uzysków. Tutaj bardzo często, jak spotykam elektryków, którzy wizytują różne instalacje, mówią, że najczęstszy problem, jaki dzisiaj spotykają, to duże spadki wydajności instalacji w krótkim czasie. Jak dochodzi co do czego, kiedy ta instalacja zostaje sprawdzona, ten fakt jest potwierdzony, a wynikiem tego jest uszkodzenie modułów. Tylko to nie jest uszkodzenie modułów w trakcie transportu, uszkodzenie mechaniczne. Po prostu zły sposób montażu powoduje, że obciążenia, które powinny być przez moduł przekazywane na konstrukcję, pozostają w tym module. Uzyskujemy taki efekt odwrotny. Te wszystkie obciążenia kumulują się w samych modułach i z czasem one się po prostu uszkadzają. Częściowe lub całkowite zniszczenie instalacji, to też widzieliśmy już na zdjęciach. Konsekwencje dla inwestora to oczywiście to, na co wszyscy patrzą, myślą o inwestycji, czyli straty finansowe, ale również może to prowadzić do konsekwencji prawnych. Tak jak wspomniałem, gdyby coś się stało i ta instalacja w kogoś uderzyła z odpowiedniej wysokości, no to wtedy od razu na miejscu pojawia się kurator. Koledzy tutaj wspominali o tych warstwach dachu. Nie sposób przy instalacjach nie wspomnieć też o warunkach przeciwpożarowych. Jeżeli mówimy o całych układach dachów, one są klasyfikowane jako, albo nie są klasyfikowane. Przyjmijmy, że są klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia, czyli uzyskają klasyfikację birów T1, taka obowiązuje w Polsce. Czyli przeprowadzamy sobie próbę palenia dla danego układu dachu, dla konkretnych warstw tego przekrycia. Problem dzisiaj dla nas jest taki, że nie mamy takich badań, nie ma żadnej metody badawczej, nie ma klasyfikacji dla dachów, na których znajdowałyby się instalacje. Dlaczego jest to dla nas problem? Proszę spojrzeć tutaj na czwarte zdjęcie. Mamy 4 makiety, na których ustawiono takie same koszyczki z trocinami, podpalone w tym samym momencie. To, co widać od razu, to zupełnie inna ilość ognia, który występuje pod modułem. To jest coś, czego dzisiaj nie jesteśmy w stanie sklasyfikować. Niemniej jednak, tak jak widać, różne jednostki badawcze próbują podejmować rękawice, tworzą makiety, prowadzą kontrolowane palenia takich makiet, wyciągają wnioski. Miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mogli korzystać z takiej klasyfikacji. Co na ten moment możemy zrobić, skoro nie mamy takich dokumentów? No w pierwszej kolejności musimy przeprowadzić ocenę ryzyka. To jest podstawa, jeżeli chodzi o zachowanie i bezpieczeństwo obiektu. Możemy zgodnie z warunkami technicznymi przyjąć najbardziej restrykcyjne dla dachu obciążenia, odporność ogniową RE30 lub zastosować w ogóle niepalne przykrycie dachu. Musimy pamiętać o odległościach, zwłaszcza od ścian oddzielenia przeciwpożarowego, jak również o sposobie i zabezpieczeniu kabli, które wędrują nam po dachu. I tym sposobem doszedłem do końca. Bardzo dziękuję. Przekazuję koledze.
Już poczekajmy jeszcze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Kulawik. Mam przyjemność i możliwość zajmować się instalacjami przemysłowymi na dachach płaskich w firmie Goldbeck Solar. Także trudno zamykać te dyskusje po moich szanownych kolegach, zwłaszcza że w momencie, kiedy nasza instrukcja i wytyczne powstały, okazało się, że generalnie w większości punktów się zgadzamy. Natomiast ja spróbuję krótko i treściwie omówić to w trochę szerszym aspekcie, również pod kątem regulacji energetycznych, ale również środowiska, w których takie instalacje się znajdują. Dlatego, że no, dach płaski zdaje się być doskonałym środowiskiem dla instalacji fotowoltaicznej. Oczywiście przy założeniu, że taka instalacja została prawidłowo wykonana, tak jak już koledzy wspominali, jak również, że wykonawca dachu samego i konstrukcji budynku wykonał to prawidłowo. Jakie korzyści może przynieść montaż instalacji fotowoltaicznej? No oczywiście najprostszą odpowiedzią jest tutaj korzyści ekonomiczne, niezależność energetyczna oraz czysta energia, która jest dla nas w tym momencie tak ważna. Niestety od przeszło roku spotykamy się w branży z bardzo dużymi ograniczeniami nadanymi nam przez operatorów sieci, czyli problemami z uzyskaniem odpowiednich warunków technicznych. Nasze idealne środowisko, czyli dach płaski, które mogłoby być w zasadzie na większości przystosowanych budynków pokryte modułami i produkować tą dodatkową czystą energię, niestety została ograniczona przez wydawanie warunków wyłącznie na potrzeby autokonsumpcji. Jest to już coś, natomiast należy nadal poszukiwać różnych rozwiązań, które spowodują zwiększenie tej ilości zużytej energii w piku, czyli w momencie, kiedy produkcja z instalacji jest jak największa. No i tutaj proste przykłady typu ładowanie w godzinach słonecznych tego, co jesteśmy w stanie, czyli oprócz coraz bardziej popularnych magazynów energii, również samochodów elektrycznych, wózków widłowych, wózków podnośnikowych i wszystkiego to, co zużywa nam prąd w trakcie eksploatacji budynku. Kolejny aspekt wykorzystania instalacji to połączenie jej z zielonymi dachami. Tutaj przechodzimy do kwestii bardziej ekologicznych. O tym też za chwilę jeszcze powiem, ale sam ślad węglowy, kwestia redukcji zużycia śladu węglowego, coraz bardziej restrykcyjna polityka ESG dla przedsiębiorstw. To wszystko są rzeczy, które powinniśmy brać pod uwagę. Eksploatacja budynku, tak jak powiedziałem, idealnie byłoby pokrywać wszystkie te nasze powierzchnie dachów płaskich instalacjami, produkować prąd, oddawać go do sieci, przesyłać go do miejsc, w których jest on bardziej potrzebny, a takiej możliwości nie ma. Niestety na razie jest to mocno ograniczone i nie ma szerszych perspektyw na to, żeby się zmieniło. Magazyny energii, oczywiście mamy na myśli przemysłowe magazyny energii. Temat, który jest jeszcze dość świeży, natomiast coraz częściej pojawia się, coraz większe zauważyliśmy zainteresowanie inwestorów takim rozwiązaniem. Pracujemy nad tym, aktualnie budujemy pierwszą instalację z wykorzystaniem takiego magazynu. Ciężko jest mi tu jeszcze mówić o sukcesach, ponieważ nie została zakończona, natomiast jest to również jakiś sposób rozwiązania, żeby ta energia wyprodukowana w piku, czyli tak jak mówiłem, w momencie największej produkcji instalacji była gdzieś magazynowana i wykorzystywana w późniejszych cyklach, kiedy ta produkcja jest już mniejsza bądź nie ma jej w ogóle. Polityka ESG, zrównoważony rozwój. Bardzo dużo firm, w szczególności międzynarodowych, zwraca uwagę wśród swoich dostawców, wśród firm, z którymi planują rozpocząć współpracę, właśnie na aspekty przestrzegania polityki ESG i redukcji śladu węglowego. To są rzeczy, które
na pewno nas nie miną, nie miną Państwa jako inwestorów i tutaj również warto to podkreślić. Tak, to już również było omówione, czyli logistyka, która może, bo tak, generalnie jeśli chodzi o środowisko takiej instalacji, no to magazyn logistyczny nie zużywa zbyt dużo energii, natomiast ma bardzo duże powierzchnie. Niemniej jednak magazyn logistyczny generuje bardzo duży ślad węglowy ze względu na pozostałe otoczenie, które się tam dzieje, transport kołowy i wszystkie inne aspekty. W związku z powyższym to nie jest tak, że same takie magazyny nie będą objęte tymi restrykcjami. One prędzej czy później ten ślad również będą musiały niwelować, a najprostszym sposobem jest wykorzystanie tej powierzchni dachowej. Tak, więc tutaj troszkę się powtórzę, ale tak jak moi koledzy wspominali, podstawą do stworzenia prawidłowej, właściwej instalacji fotowoltaicznej jest zebranie odpowiedniej dokumentacji. Jeśli mówimy oczywiście o budynku istniejącym, jeśli mówimy o budynku nowo projektowanym, to jest kwestia przewidzenia w trakcie prac projektowych takich rzeczy jak maksymalne dopuszczalne obciążenie. Jeśli takich dokumentów nie mamy, proszę Państwa, nie wolno zdecydować się na taką inwestycję bez zlecenia ekspertyzy konstrukcji technicznej budynku i nośności dachu w wyspecjalizowanej firmie. I wyspecjalizowanej mam tu na myśli nie tylko uprawnienia, ale również doświadczenie w tego typu pracach, bo to niestety nie zawsze idzie nam w parze. Również niezwykle ważne, o czym troszkę może tu zapomnieliśmy, po wybudowaniu tej instalacji jest odpowiednia jej obsługa, odpowiedni jej serwis. Większość firm profesjonalnie zajmujących się takimi instalacjami ma swoje działy operations and maintenance, które zajmują się przeglądami. Takie przeglądy